Czy zwycięży Chorzów, Sosnowiec, a może Zabrze? I trzeba dbać o bezpieczeństwo. Zaczynamy test 3 torów kartingowych. Trzy miasta, 3 tory kartingowe i tylko jeden może wygrać. Dzisiaj sprawdzam tory w Chorzowie, Sosnowcu i Zabrzu. Każdy tor przejdzie dokładnie ten sam test. Sprawdzę sam tor, gokardy, bezpieczeństwo, obsługę, higienę i cenę do jakości. Za każdą kategorię przyznam od 1 do 10 punktów. Nie polecam tego miejsca, obsługa mało uprzejma i nastawiona raczej na kasowanie niż klienta. Najgorsze są ukryte opłaty, na miejscu doliczają rzeczy, o których wcześniej nie ma jasnej informacji. Mega fajna zabawa, cena troszkę wyższa niż w Sosnowcu, ale tor jest o wiele lepszy. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że doliczają za założenie karty członkowskiej w kwocie 10 zł, no to trzeba to sprawdzić. Dlatego sprawdzam, idę na pierwszy tor w Chorzowie. Dzień dobry. A do kasy to gdzie? Recepcja jest u góry. Ja miałem rezerwację i chyba się spóźniłem, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak długo jedzie się z Rudy Śląskiej do Was. Nazwisko Niemiec. Pierwszy raz u nas? Pierwszy. Dobra, to najpierw do tych tableków przy drzwiach, dobra, zarejestrować. Okej. 90 zł kosztuje taka przyjemność. Trzeba było zapłacić 15 zł za kominiarkę, za kartę i wejściówka 65 zł. Gdzie tu się wchodzi? Nie wiem, chyba tu. Pod żadnym pozorem. Nie wstajemy z go-karta ani na torze, ani wstaje po wyścigu. Jak uderzymy w bandę, nie możemy wyjechać. Ręka do góry, czekamy na obsługę. I jeździmy 8 minut. Tego karty będą dostosowane do mojego wzrostu? Jak masz około 2 metrów, Niecałe. powinno być ok, tylko może być niewygodnie, nie? Takie życie. No, to jest sport dla niskich ludzi, nie? Żeby Wam się dobrze oglądało, panem Jakubem idziemy poustawiać w odpowiednim miejscu kamery. To tu ciemno jest. Nie? Oświecimy ci światło. Aha, czyli w tym miejscu mówisz? Myślę, że tak. Od razu po zjeździe może najcięższe 2 lewe zakręty, więc tu też może być ciekawie. Tu by było fajnie, jak zjeżdżam w dół. Widzisz, za mało kamer. Trzeba jeszcze dokupić 5 kolejnych nowych. Dobra, moi drodzy, czas się ubrać i trzeba dbać o bezpieczeństwo. Kominiarka nie była tanio, 15 zł. Łapiemy zapaski. Rozszerzamy swoje karty, tak, to może. Napinamy pasy, zielone garstce na amulet zebra. Pod górkę, która jest za mną na pełnym gazie. Górki, 2 pierwsze okrążenia ostrożnie, pomalutku. Śmiało. Súbelo más. No mirar atrás. Manos firmes en el volante. Pulso fuerte, sangre caliente. La noche vibra de frente. Tus ojos brillan al rojo. La calle tiembla conmigo cuando acelero contigo. Súbelo, súbelo ya, siente como va a estallar. Se acerca la sacudida, se abre la salida. Vamos a romper. Ten pist opon jest rewelacyjny. Pięknie. Można się zakochać w tym sporcie. Czuć, jak ręce bolą. Całe ciało nasze jest spięte, my tego nie czujemy. Czuć to dopiero po kilku godzinach albo na drugi dzień. Czas na punktację. Tor 7, gokardy 8, bezpieczeństwo 8, obsługa 9, higiena 9, cena 7. Czas przetransportować się do drugiej lokalizacji, tym razem Sosnowiec. Tor śliski strasznie i wąski. Jakbym miał iść na drift karty, to bym poszedł na drift karty. Gokardy zaniedbane, wolne, wentylacja na hali też średnia, bo od spalin to głowa bolała. Nie ma mowy o normalnym ściganiu, bo obraca cię nawet jak ogarniasz panowanie nad pojazdem. Z uwagi na jazdę jak na lodzie. Witam Was bardzo serdecznie za granicą, a dokładnie w Sosnowcu. Zobaczymy, czy Sosnowiec pokona Chorzów. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Dzień dobry. Oświadczenie, że zapoznałem się z regulaminem toru kartingowego. Oczywiście, że się zapoznałem. Ostatni raz byłem tutaj chyba 15 lat temu, na Kawalerskim. Myślę, że ten tor już troszkę ma przejechane. Jaki to jest koszt? 5 zł za jazdę, a kominiarkę, rękawiczki ma pan swoje? Rękawiczek nie mam, kominiarkę. Dobra, bo u nas są obowiązkowe. Takie zwykłe gumowe
darmowe robocze. Jak ma pan gdzieś w aucie, można sobie przynieść, ewentualnie to jest 5 zł u nas. No to zapłacę. 50 zł. Z lampy, czyli po tamtej stronie też pani możemy ustawić. No to jestem w szoku, że są pomocy, a sami nie wiedzą, czy to będzie dla nich reklama, czy antyreklama. I to Sosnowiec. Także myślę, że tutaj postawimy sobie gdzieś tą kamerę, będzie fajnie widać, jak sobie tutaj zjeżdżać. Dobra, nagrywa się teraz trzecia kamera. W momencie możemy przejść szkolenie, zrobimy sobie szkolenie z flag, z regulaminu toru. Żółta flaga, żółte światełko, kolizja na torze, delikatnie sobie zwalniamy, patrzymy co się dzieje przed nami, żebyśmy do tej kolizji też nam nie dołączyli. Dawid, powiem Ci, że w tym Sosnowcu nie jest tak źle, jak mówią. Jak to jest? Właśnie nie wiem, to już taka łatka się chyba... Tak? A Ty jesteś z Sosnowca? Oczywiście, No i co, kochasz to miasto? uwielbiam. W No sensie właśnie. tak, no troszeczkę miast zwiedziłem w Polsce, sporo miast i uważam, że jednak Sosnowiec jest trochę niedoceniony mimo wszystko i no jako... A jakie cały- jest Twoje podejście właśnie do tych wszystkich memów? No ja lubię, Naszym jakby krajem. Lubisz? z humorem, Czy masz dystans do tego oczywiście, wszystkiego? jak najbardziej. Ja bardzo lubię jednak, gdzie ludzie podchodzą z dystansem, nawet nasz prezydent Sosnowca również ma ten poczucie humoru i czasami sam się z tego śmieje, także myślę, że wszyscy chyba biorą to, I tego się trzymajcie. tak jest. Polska górą! W myślę, Sosnowcu że- nawet pomocni są. Dobra, moi drodzy, druga przejażdżka, tym razem w Sosnowcu. Zobaczymy, czy przebije Chorzów. Z tym gazem naprawdę ostrożnie, bo jest bardzo ślisko. No to zaczynamy. Dawid jest szalony. Możemy sobie wstawać. O, szybary, było grubo. Patrzcie, co mi się stało. Mocowanie mi strzeliło. Dlatego muszę już trzymać wszystko w ręce. Oj, tu było dziko, bardzo dziko. Ale na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Dobrze, że to sprawdziłem, wiesz? No. Bo to by ciulnęło od razu. Jest trochę zużyty już, nie? W sensie Mocno śliski. jest bardzo śliski, ale właśnie tak ma być. Specjalnie tutaj mamy A? taką nawierzchnię, żeby przychodziły tutaj, żeby przychodzili rodzice tutaj z dziećmi, mieli z tego frajdę, żeby mogli się podriftować. Dzięki. A jak wypadł Sosnowiec? Tor 5, kokardy 8, bezpieczeństwo 7, obsługa 9, higiena 9, cena 9. Niestety wiele dobrego nie można powiedzieć o tym torze. Obsługa była średnio miła i trochę sprawiała wrażenie, jakby pracowali pierwszy dzień. Brak jakiejkolwiek odprawy dotyczącej bezpieczeństwa, śmierdzące kaski, gokardy w złym stanie technicznym. Czas sprawdzić, jak jest w Zabrzu. A jak jest faktycznie z bezpieczeństwem i obsługą? Zobaczymy. Ostatni tor w plenerze w Zabrzu. Dzień dobry Panie Sławku. Jak to u Was wygląda jako długość toru? Cennik jest tutaj, proszę. Dobra. 500 metrów. Ja bym potrzebował chyba ze 400 cm3 z moją wagą. Ostatnia moja jazda w tym dniu. Tu jest ciasno. I macie szersze kubów. To tyle już przejada. Za szeroko dupa. Mogę jechać, a? Tu było naprawdę dziko. Sosnowiec to się kryje. Ja się czuł, jakbym na wibratorze siedział. Ale mnie ręce bolą. Dobra. Trzeba dychnąć. Siedzenia wąskie. Nie na moja dupa. Zabrze mnie mocno zaskoczyło. Czuję, jakby moje ciało całe drgało i hamulców brakowało. Czas na podsumowanie, ale to już u mnie na tarasie, bo muszę dychnąć.
Zanim zobaczycie werdykt, zrobię takie krótkie podsumowanie. Pierwszy przejazd przeszedł gładko, drugi trochę mniej gładko, a trzeci tak mnie wytrząsł, że myślałem, że siedzę na wibratorze. Były to 3 różne tory. W Chorzowie był bardzo ładny, bardzo czysty, zadbany, dbali faktycznie o bezpieczeństwo, o higienę. Powierzchnia była gładziutka. Bardzo miła obsługa. Przy moim wzroście siedziało się naprawdę dobrze. Moment obrotowy i przyspieszenie nie było tak jak w innych go-kardach, ale spoko było. W Sosnowcu było bardzo dziko. Oj, ten tor ma już 15 lat. Była widoczna już eksploatacja tego obiektu. Nawierzchnia była pofalowana i była cholernie ślisko. Więc w zależności kto co lubi, no nie? Czy lubi przyczepność, czy lubi ślizgać się po powierzchni. Bardzo miła obsługa, odpowiednie szkolenie i wydaje mi się, że ten go-kart w Sosnowcu miał lepsze przyspieszenie niż w Chorzowie. Za to w Zabrzu Zabrze mnie zaskoczyło. W Zabrzu wyglądał tak, że po prostu przyjeżdżacie, płacicie i jedziecie. Zero szkolenia, zero jakichkolwiek kominiarek czy rękawiczek, które miało miejsce w Chorzowie i w Sosnowcu. Zero higieny. Myślę, że w Zabrzu było najbardziej ekstremalnie. Go-kart nie był do mnie przystosowany, siedzenia były bardzo wąskie. Ten go-kart kompletnie nie miał hamulców, więc musicie ogólnie uważać, jak będziecie puszczać tam dzieci. Ale poza tym spoko się jechało. Fajnie na tym asfalcie. Tak była prędkość, dobrze trzymało się drogi. Miał odczucie, że Zabrze było pomiędzy Chorzowem a Sosnowcem. W Sosnowcu go-kart się bardzo ślizgał. W Chorzowie Rzek tego nie odczuł, a w Zabrzu było tak pomiędzy. Jeśli chcecie elegancko, dobro jazda, to jedziecie do Chorzowa. Jak chcecie extreme, to Sosnowiec. Jeśli chcecie extreme, bez szkolenia, to Zabrze. Jeśli miałbym zabrać swoje dzieci, wybieram Chorzów. A może dlatego, że jest nowy, ale za to w Sosnowcu spoko ludzie są. A jak wypadł Zabrze? Tor 6, go-kardy 7, bezpieczeństwo 3, obsługa 4, higiena 1, cena 6. Zwyciężył Chorzów! Ciimcie się. Dzięki bardzo za oglądanie, dajcie suba. Hej. A ja idę dychać. Ciulu, jak mnie źle,